Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny temacik. Dziś zajmiemy się dziećmi kryształowymi. Jakiś czas temu robiłem już Wam film na temat właśnie dzieci indygo. Jak je głównie rozpoznać, czy może akurat nimi jesteśmy i tak dalej. To już właśnie przerabialiśmy sobie w ostatnim filmie. Jak nie zapomnę, to tutaj u góry Wam się teraz powinien wyświetlić. Także jak tam sobie klikniecie, to możecie do niego najpierw przejść i sobie najpierw ten zobaczyć, a później ten. To już pozostawiam Wam, w jakiej chcecie to formie sobie zobaczyć. A dzisiaj właśnie o dzieciach kryształowych. Ponieważ dzieci kryształowe, a dzieci indygo to jest całkiem inny temat, całkiem inny kaliber i różnice są tutaj bardzo, bardzo ogromne, co zaraz Wam przedstawię. Głównie ludzie, którzy są dziećmi kryształowymi, są bardzo mili, bardzo pozytywni, lubią dobro, lubią czynić dobre rzeczy, mają po prostu z tego jak gdyby dużo szczęścia wewnętrznego, że mogą to robić. Wszystko zaczęło się, moi drodzy, w latach 70. gdzieś tak. Wtedy na świat zaczęły przychodzić pierwsze dzieci indygo. Gdzieś w latach 90. zaczęły się rodzić dzieci kryształowe. I gdzieś po roku 2000, szacuje się, że gdzieś to był 2006 rok, zaczęły się rodzić dzieci tęczowe. To jest jeszcze kolejny temat, także mamy ich jak gdyby 3 grupy, które są. Każda ma troszeczkę inne cechy, różni się czymś innym. Dlatego dzisiaj po prostu przerabiamy sobie właśnie dzieci kryształowe. Dzieci kryształowe przychodzą na ten świat głównie z taką jak gdyby misją. Oni mają tutaj misję pokojową. Mają siać po prostu pokój w ludziach. Mają bardzo dobrze rozwiniętą intuicję. Zawsze są gotowi wysłuchać drugiego człowieka. Pomimo, że wydaje się, że czasem nie mają czasu, ale jednak poświęcają ten czas i po prostu wysłuchają drugiego człowieka, jego problemy, co go trapi i tak dalej. Bardzo chętnie też potrafią doradzić takiemu człowiekowi w jego różnych problemach, które na dany moment ma. Cechuje ich również to, że posiadają bardzo wielkie współczucie. Czyli po prostu na każdą krzywdę, która się dzieje, współczują. Dodatkowo, jeszcze ich taką jedną fajną zaletą, którą również mają, to jest to, że przyszli tutaj nie po to, żeby pomagać ludziom, ale przyszli tutaj, żeby pomóc po prostu wszystkim. Czyli i ludziom, i zwierzętom, i roślinie, i naturze, i po prostu całej planety. To jest jak gdyby ich główna misja tutaj, po to oni tutaj. W przeciwieństwie również do dzieci indygo, to dzieci kryształowe są bardzo, bardzo spokojne. Nie lubią być jak gdyby w takim centrum uwagi. One bardziej wolą się gdzieś tam zsunąć na bok. Są bardzo ciche i bardzo, bardzo spokojne. Jeżeli również ktoś potrafi zobaczyć aurę u ludzi, to kiedy przyjrzymy się właśnie dzieciom kryształowym, to zobaczymy takie jak gdyby pastelowe kolory aury, które one wokół siebie mają, co różni je bardzo mocno od dzieci indygo, które mają ten taki niebieski indygo kolor właśnie aury, który występuje. Także to jest bardzo wielka różnica tutaj, jeżeli chodzi o kolor aury. Ich życie jest oparte głównie na intuicji. Cały czas kierują się swoją intuicją, którą mają niesamowicie dobrze rozwiniętą, co czyni je też jak gdyby troszeczkę takimi mistycznymi, ponieważ wszystko mają jak gdyby już z góry zaplanowane i wiedzą, co się stanie. Bardzo często potrafią przewidzieć zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale dzięki swojej intuicji potrafią już to przewidzieć i podjąć odpowiednie kroki, żeby to wszystko wybalansować, ponieważ są bardzo często też jak gdyby takimi pośrednikami między różnymi partiami i próbują zawsze wszystko wyrównać na tak zwaną prostą. Uwaga, u dzieci kryształowych podlizywanie się, jakieś fałszywe komplimenty, jakieś fałszywe intrygi, tego typu rzeczy absolutnie nie mają żadnego sensu, ponieważ te dzieci potrafią to wyczuć na kilometr. One od razu wiedzą, że ktoś im się podlizuje, że ktoś to robi fałszywie, nieczystą ma intencję, jakąś intrygę wokół snuje.
u nich to nie przejdzie, te dzieci po prostu od razu to wyczują i no niestety zbłaźni się ten ktoś, który będzie chciał po prostu czegoś takiego spróbować u nich. Bardzo często również cierpią, i to dość mocno cierpią, kiedy widzą ludzką krzywdę lub krzywdę na zwierzętach, na naturze. To ich bardzo, bardzo mocno dotyka niestety. Uczą się również dużo, dużo szybciej niż normalne dzieci. Także widać te postępy w ich nauce, że są po prostu bardzo szybkie. Przyswajają po prostu wiedzę jak tak zwaną, nie jak tak zwana gąbka wodę, można to tak mniej więcej nazwać. Kiedy również spojrzymy w ich oczy, bardzo często można tam zobaczyć, oczywiście jeżeli ktoś potrafi coś takiego dostrzec, to widzi w nich po prostu bardzo starą duszę, która po prostu znalazła właśnie mieszkanie teraz w tym kryształowym dziecku. Są to dość specjalne momenty, jeżeli ktoś to potrafi wyczuć, ponieważ wtedy przy zwykłym wzroku, kiedy mamy ten kontakt wzrokowy, od razu się to wszystko harmonizuje i od razu wiemy, jak gdyby z kim mamy do czynienia i że nie jest to po prostu tak zwany byle ktoś. Dzieci indygo są, dzieci, już mi się pomyliło. Dzieci kryształowe są również jak gdyby łatwiejsze w wychowywaniu. Przez to, że one po prostu szanują to wszystko, co wokół jest, są takie spokojniejsze, ale jest jedna wielka cecha, która różni ich od dzieci indygo. Mianowicie nie łamią wszystkich zasad wokół. Ponieważ jak już wam mówiłem o dzieciach indygo, dla nich różnego rodzaju zasady tego typu nie istnieją. One w ogóle się z tym nie zgadzają i łamią wszystkie możliwe zasady, jakie są i po prostu zrobią to po swojemu, jak chcą. Nie akceptują ograniczeń. Tu u dzieci kryształowych absolutnie tego nie ma. Dzieci kryształowe są również z tego znane, że są jak gdyby błogosławieństwem dla rodziny. Ponieważ jeżeli w rodzinie wychodzi jakaś mała kłótnia, gdzieś tam mama, tato, czy coś tam, czy dziadek, babcia, coś się zaczyna kłócić, dzieci kryształowe są z tego znane, że bardzo szybko potrafią takie konflikty wyciszyć na stałe, jak gdyby po prostu udobruchają obydwie strony i taki konflikt od razu jest zażegnany. Jednak taka przestroga dla rodziców, którzy mają właśnie dzieci kryształowe. Nie dajcie się zwieść tym, że te dzieci po prostu są ciche i spokojne, że nie trzeba im poświęcać uwagi. Ponieważ jak już wiadomo, że ten, co zawsze jest najgłośniejszy, krzyczy najbardziej, robi największe głupstwa, dostaje najwięcej uwagi. I tutaj trzeba uważać, żeby po prostu te dzieci nie były na tak zwanym minusie, jeżeli chodzi o naszą uwagę. Bardzo lubią również, kiedy daje im się komplimenty, ale za komplimenty, za rzeczy, które zrobiły. Ponieważ te dzieci są bardzo utalentowane, posiadają naprawdę bardzo wiele talentów, z których również potrafią bardzo optymalnie korzystać i je wykorzystać w 100%, że tak to powiem. Czyli są wszechstronne. Znają się naprawdę na wielu, wielu dziedzinach i robią to perfekcyjnie. I wtedy warto im po prostu dawać komplimenty za wykonane czynności, za wykonaną pracę, jeżeli coś tam zrobiły fajnie, ale nie tylko i wyłącznie komplimenty tak zwane puste, a fajnie wyglądasz dzisiaj. No, tu u dzieci kryształowych trzeba uważać, bo tak jak mówiłem, potrafią już te rzeczy z góry przewidzieć. Uwaga, u dzieci kryształowych nie przechodzą również malutkie kłamstewka. Jeżeli o coś cię zapytają, a ty będziesz się głupio czuć, ponieważ będziesz uważać, że to jeszcze nie jest na ich poziomie, żeby im to tłumaczyć i zaczniesz im wymyślać jakieś małe kłamstewka, uwaga. Dzieci kryształowe raz okłamane bardzo szybko tracą zaufanie do ciebie. Możesz już nigdy nie odbudować z powrotem tego zaufania, ponieważ bardzo szybko je tracą i czują się mocno urażone, jeżeli ktoś ich okłamie. U dzieci kryształowych również różnego rodzaju kary nie są zbyt dobre, ponieważ bardzo mocno te kary przeżywają. U dzieci kryształowych warto lepiej po prostu porozmawiać z tym dzieckiem, jak z dorosłym człowiekiem. One potrafią zrozumieć dużo więcej, dużo szybciej i szczerą, prawdziwą, na tak zwanych wysokości oczu rozmową zdziałamy tutaj więcej niż karą. Ponieważ
kary u nich akurat za dobrze nie przechodzą. Dlatego mówię, po prostu lubią być traktowane na poziomie równym z dorosłym człowiekiem w rozmowach. Czyli poważne rozmowy bez jakichś małych oszustwek. I przede wszystkim są naprawdę bardzo mili, pomocni, chętnie pomogą każdemu, kto będzie potrzebować takiej pomocy. To właśnie bardzo mocno wyróżnia dzieci kryształowe. Także, moi drodzy, może rozpoznaliście jakieś cechy już w swoich dzieciach, które mogą mieć właśnie dzieci kryształowe. Oczywiście nie mówimy tutaj cały czas o dzieciach, ponieważ, no, jak wiecie, one się gdzieś od lat 90. zaczęły rodzić, więc w tym czasie no, mogą już być, że dorosłe, ale nadal są kryształowymi dziećmi. Czy może sami rozpoznaliście jakieś cechy tutaj w tym wszystkim? No, pozostawiam to już wam. Tak jak mówiłem, pamiętajcie, że jeszcze był ten film właśnie o Indygo, to całkiem inny kaliber. I te dzieci właśnie wszystkie są tutaj zsyłane po to tylko i wyłącznie, żeby zmienić nasz świat, żeby przynieść kolejny postęp w tym świecie, żeby tę świadomość bardziej rozwijać. One po prostu wszystkie mają swoją misję i każdy z nich coś po prostu robi. Tak jak mówię, zaczęło się to wszystko od Indygo, które nie znają żadnych zasad, łamią je wszystkie na potęgę i robią po prostu po swojemu. I robią tak, żeby po prostu było dobrze, ponieważ to było to tak zwane przełamanie tego całego społeczeństwa i dlatego to się zaczęło od Indygo. Później właśnie przyszły te, które wprowadzają pokój, czyli dzieci kryształowe, a jeszcze pamiętajcie, że jeszcze mamy dzieci tęczowe. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z tym tęczowym formatem, który ma miejsce gdzieś tam wokół, to akurat z tym, tego nie mylić z tym pojęciem, to jest całkiem coś innego. Także to by było tyle na dzisiaj. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Moi drodzy, zostawiajcie dalej nam tutaj jakiekolwiek komentarze, czy nawet jakieś buźkę, czy paluszek w tych komentarzach, bo pamiętajcie, że te komentarze podbijają po prostu te filmy i dzięki tym waszym komentarzom, czy też paluchom do góry, czy też paluchom na dół, każda reakcja ma tutaj znaczenie. Ten film jest po prostu dalej pchany przez algorytm. Bez waszego wsparcia to te filmy po prostu, jak widzicie, no nie za bardzo chcą iść, bo no, algorytm twierdzi, że są mało interesujące i nie będzie ich dalej popychać, jak nie ma dużo reakcji na te filmy. Także za wszystkie komentarze, paluchy serdecznie wam dziękujemy. Pamiętajcie o konkursie, który tutaj cały czas trwa. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu z kodami rabatowymi itd. itd. Wpiszcie wtedy, kupując cokolwiek, sobie konkurs szamanem do tego. I do 24 grudnia zostawcie nam tutaj jakikolwiek fajny komentarz na temat produktu, który kupiliście, jakąś historię, co wam przyjdzie do głowy. A my 24 grudnia kogoś z was wybierzemy, kto dostanie bon na 15 000 złotych do tego sklepu. Także życzę wam wszystkim miłego dzionka. Trzymajcie się. Hej!